Cześć, jestem Mirek i proszę nie mówcie nikomu, że ja trzymam malucha w domu. Mam na imię Mirek. Zaprosiłem Was tutaj po to, żeby zaprezentować samochód, którym się szczycę i którego jestem bardzo zadowolony, że taki mam po prostu, nie? No, wyjątkowość tego auta polega na tym, że jest to samochód praktycznie bez przebiegu, ponieważ ma 138 km, tego nigdy nie pamiętam tej końcówki, 138 km, czyli generalnie przyjechał tylko sobie z fabryki na Śląsk, no i po jakimś czasie znalazł się tu u mnie w domu, no i nigdy nie był zarejestrowany jako w urzędzie państwowo. Dopiero pierwsze rejestracje zrobiłem ja 8 lat temu, czyli wtedy miał 22 lata ten samochód, teraz ma 30. No i jest wyjątkowość, że po prostu jest zupełnie nowy, niejeżdżony, jak w salonie samochodowym. No, stoi w pokoju, ponieważ zawsze lubię dziwne sytuacje i taką sobie stworzyłem z tym samochodem. No, wiem, że samochody powinny się trzymać w garażach, ale dla mnie to by było zbyt normalne. No i tak sobie wymyśliłem, że chcę go mieć w pokoju, żebym razem z nim mieszkał praktycznie, nie? Samochód wpadłem na pomysł, żeby wstawić w taki sposób, bo nie miałem żadnej platformy, ani widlaka, nic takiego, żeby samochodem najechać na moją przyczepę, którą używam służbowo, zdjąłem pałąki. No, żeby jeszcze było za nisko, żeby się znalazł troszeczkę wyżej w stosunku do okna. Wjechałem w pojazd mojego kolegi pomoc drogową, no i już to nam wystarczyło, żeby tym samochodem wjechać do pokoju, gdzie wykułem dziurę na wjazd tego samochodu. No, auto jest na chodzie, z tym, że no nie mogę nim tutaj jeździć za dużo, bo nie ma miejsca, ale w każdej chwili potrafi zapalić. Zdarzyła się tu awaria, bo nie zapaliłem go przez może rok czasu. Gdzieś tam się zacięły jakieś zaworki w pompie paliwowej, coś tam, no i trzeba było przynieść tu skrzynkę narzędziową i naprawiać ten samochód. Pierwsze odpalenie samochodu było po 23 latach od jego produkcji. No, o samochód dbam tak, że ja chaotycznie dbam o wszystko. Jak o nim zapomnę, to miesiąc, dwa, ale jak zacznę go czyścić, myć, zarażam się po prostu tym i przepalam, czyszczę, robię i tylko dlatego, że właśnie ma tą wartość. Lubię w ogóle czyścić samochody, ale ten szczególnie. I potrafię go czyścić 2-3 dni, nie wychodząc praktycznie stąd ani na chwilę. Zdarza mi się nim pojeździć po domu tylko dlatego, że mam taką chęć. Akurat ten pokój jest długi, bo ma coś dość dużo, będzie to dziwne, ale on gdzieś ma ze 13 metrów. To jestem w stanie sobie, fotele sobie odsuwam, jestem w stanie sobie kawałeczek przejechać, przyhamować i się tym nacieszyć. Najciekawsza historia związana z tym maluchem to jest taka, że kiedyś zaprosiłem dwóch kolarzy, że tak powiem, mieli jakiś klub rowerowy, żeby zobaczyć sobie ten samochód, bo byli zaciekawieni. No i siedziałem sobie kiedyś w niedzielę, obiadek sobie jadłem i zobaczyłem tam, powiedzmy, że 2 kaski rowerowe za płotem, a nagle za nimi się pokazało 110 ludzi. No i w zasadzie przyjechał cały peleton i miałem całe podwórko rowerów, całe podwórko ludzi, którzy to oglądali. Nie mogłem wszystkich wpuścić, bo strop pewnie by tego nie wytrzymał do tego pomieszczenia. Wpuszczałem po 7 osób do pomieszczenia, pokazywałem zdjęcia. Każdy opowiadał o swojej historii z maluchami, także
To było dość ciekawe, na pewno mają oni fajne wspomnienia i ja. Znaczy, jeżeli chodzi o sprzedaż malucha, to tak niechętnie, że tak powiem, bo nie wiem, co jest większą wartością, czy pieniądze, czy to, że ma się samochód nowy w domu, bo to jest bardzo duża wartość. Ale no, wszystko ma swoją cenę. Myślę, że jak coś by się znalazło, co by mnie usatysfakcjonowało, to pewnie bym to zrobił, ale też bym za tym płakał, bo wiem, że nigdy się to już nie powtórzy, bo nie będzie takiej możliwości, przynajmniej dla mnie, ja nie będę szukał i nie będzie takiej możliwości, żeby to samo się powtórzyło, żebym miał nowy samochód w mieszkaniu.